Witamy wszystkich serdecznie, wuja Rybor i pan Zdzisiu-Jurek. Pan Zdzisiu-Jurek jak zawsze z fają, nic nie mówi, tylko kiwa głową, czasami przytakuje. O czym dzisiaj chciałem wam powiedzieć? Padł rekord rozpióra. Jej, rekord rozpióra padł, hurra! Co to jest za rozpiór? Co to jest za ryba? Otóż proszę bardzo, nade mną macie obrazek. Opowiem wam dzisiaj historię o rozpiórach, jakie rozpióry i co się z nimi działo, ale od początku ryba karpiowata, należąca do ryb rodziny karpiowatych, kuzyn leszcza i krąpia. Kuzyn leszcza i krąpia, proszę bardzo, tutaj mamy krąpika i leszczyka i krąpika i tego rozpióra razem jak bracia, tak? I do tego jeszcze największy ich brat, czyli leszcz. Krótko o rozpiórze. Żyją one w tym samym środowisku, żywią się tym samym, w tym samym czasie odbywają tarło i możliwe są różnego rodzaju i typu krzyżówki między tymi rybami. Ale jeszcze mają jednego kuzyna, który był do nas sprowadzony, tak, był do nas sprowadzony, popatrzcie na to, a otóż i on Sapa, nazywa się Sapa, klepiec i sprowadzony został do nas ze wschodu. Ze wschodu nie będę głośno wymieniał, bo sprawy polityczne, tego inne rzeczy. Ze wschodu taki klepiec został, Sapa, zwany klepcem, został do nas sprowadzony, ale to w następnym odcinku zobaczymy, jakie są różnice między rozpiórem a sapą. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się rozpiórem. Także przechodzimy do sedna, to co chciałem dzisiaj wam wytłumaczyć. Tak jak już wam wcześniej powiedziałem, maksymalnie osiąga 45 cm według do 45 cm dorasta. To jest taka, wiecie, to jest skala ruchoma dla ryb, tak? No i tam blisko do kilograma. Oczywiście wiemy, że że dorastają one do większych rozmiarów. Dlaczego ryba 50 cm ma 1,5 kg? Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ta ryba jest bardzo cienka, ona jest spłaszczona, ona jest jak żyletka, ona wygląda jak żyletka, a ości ma tyle, że nie polecam tego nikomu jeść, nawet na kotlety rybne się ona nie nadaje. Oczywiście, żeby je rozpoznać, to trzeba liczyć łuski, za chwileczkę wam to wszystko pokażę. Dzisiaj powiem wam, jak ogarnąć temat, jeżeli złowimy coś takiego i nie wiemy, czy to jest leszcz, krąb, czy to jest w końcu ten rozpiór. Jedziemy od początku. Proszę bardzo, takie duże obrazki, bo wiem, że oglądacie z telefonu, dlatego robię takie duże obrazki, żebyście mieli jakiś pogląd tego typu. Proszę bardzo, mamy rozpióra, zaraz do niego dołączymy jeszcze krąpika i dołączymy leszcza, żebyście mieli lepsze takie lepszą wizualizację wam zrobiłem po prostu. Także patrzcie, zobaczcie, jakie są różnice. Rozpiór, krąb, leszcz. Rozpiór, pysk, tutaj nie mam takiej linijki. Pysk jest szpiczasty otwór gębowy, skierowany skośnie ku górze. Tak? Pamiętajcie, to jest u rozpióra, że on ma ten dziobek taki skierowany do góry. Tak? Krąb natomiast ma częściowo dolny otwór gębowy, że on ma taki mały pyszczek i tak sobie go wysuwa częściowo dolny, a leszcz ma prawie dolny otwór gębowy. Pamiętajcie, że prawie dolny to nie jest dolny. Dolny otwór gębowy to będzie miała świnka i certa, ale leszcz ma prawie dolny. Bo taki wysysola takiego wyciąga
i to grzebie sobie te ślimaki, robale i przynęty nasze z mułu wyciąga. Promień płetw grzbietowych. To są cechy, po których można poznać, odróżnić różne gatunki ryb. Tutaj dużo nam to nie da, bo tutaj mamy na przykład w rozpiórze 11-12 promieni płetw grzbietowej, a tutaj mamy około 11 u krąpia, no a u leszcza mamy 12, czyli jeżeli złapiemy rozpiórę, będzie miał 11 promieni, a krąb ma 11 promieni, no to możemy powiedzieć, że krąb. A jak będzie miał 12, no to promieni, no to leszcz ma 12 i możemy powiedzieć, że to leszcz. Pamiętajcie, że jest taka granica od do. I teraz co trzeba by było robić? Bawić się w liczenie łusek. Wzdłuż linii nabocznej, tutaj tę linię naboczną na krąpiu ładnie widać, taka ciemna linia wzdłuż ciała. I tutaj liczymy łuski. No i tu wychodzi, że od 66 do 73 mają rozpióry, 44 do 50 mają krąpie, no i leszcze mają tych łusek od 50 do 57. No to już są takie cechy, wiecie, no ciężko nam liczyć te łuski, no jesteśmy na rybach i będziemy się bawili w liczenie łusek. Zrobić sobie dobre zdjęcie, jeżeli już nie jesteśmy pewni, zróbcie bardzo dobrej jakości zdjęcie i wtedy będziecie się w domu jak zimą, albo jak nie będziecie na rybach, możecie się bawić, jak pojedziecie na urodziny do teściowej, też możecie sobie otworzyć zdjęcia i liczyć łuski, ile łusek miała ryba i rozróżnić tą cechę. Jednak co się rzuca w oczy, no to jednak jest płetwa odbytowa, zobaczcie. Widzicie, płetwa odbytowa, tutaj nade mną płetwa odbytowa, muszę uważać przy odbycie. U rozpióra jest do 46 promieni, tak? Promieni twardych. U leszcza jest 31, u 26 max jest u krąpia, czyli ta płetwa odbytowa jest głównym naszym takim wzrokowym, jak to powiedzieć, takim wzrokowym rozróżnieniem, że możemy sobie odróżnić, że to już nie jest leszcz, ani nie jest krąb, ponieważ ta płetwa odbytowa jest po prostu o wiele dłuższa niż u ryb wcześniej wymienionych. No i tak jak Wam powiedziałem, że no kolor płetw nie znaczy dużo, zależnie gdzie ryba, w jakim środowisku występuje. Tak, te płetwy są, no, jak to powiedzieć, kolor płetw się po prostu zmieni. Także na oko pierwsze co to jest płetwa odbytowa i ona już po prostu nam dużo powie i będziemy mogli rozróżnić. No i oczywiście te wielki ślip, nie? I te wielkie ślipie, bo to było tak, jeździłem kiedyś na ryby i tam, o panie, i co pan złapał? Sińca złapał. No, on złapał sińca i miał taki wielki ślip, i cały taki siny się zrobił, nie? Siny się zrobił. To opowieści starych wędkarzy. Myślę, że w tym momencie już nie pomylicie leszcza. To mówię do początkujących wędkarzy, ponieważ wędkarze już zaawansowani to mniej więcej odróżnią, wiedzą co, jaka, gdzie, co, jaka ryba, jak to, co to. Ale pamiętajcie, że może być krzyżówka, może być miks tych 3 ryb i do tego jeszcze płotka. Może tak być. No nie mówię, że z 4 ryb akurat, ale na przykład może się zmiksować z leszczem, może się zmiksować z karpiem, z krąpiem. No z karpiem to raczej by było trudno, bo w naturalnych warunkach karp u nas jednak nie występuje. Co jeszcze chciałem Wam opowiedzieć? Tutaj mamy pana. Nie będę wymieniał z nazwiska i imienia. Ponieważ może sobie nie życzyć.
każdym bądź razie 53 cm, 53 cm ma ten rozpiór. Widzicie, jak wygląda rozpiór? Tak, wygląda, to jest porządny rozpiór. Ile może mógł ważyć? Nie wiem, miał ponad 1,5 kg. Tak jak wam mówiłem, ryba chuda, oścista, lekka. Ryba chuda, oścista i lekka. Na pewno dla wędkarzy na zawodach jest nieopłacalna, ponieważ jest lekka. Po prostu jest zbyt lekka, żeby zdobywać punkty. To już jest okaz i ja wam teraz powiem historię, jaką przeżyłem z rozpiórami. Otóż pewnego pięknego dnia udałem się na wartę na ryby, łowiłem na bolenie. Poszedłem na bolenie i zacząłem łowić takie rozpióry. Powiem wam jeszcze, że dużo właśnie ludzi myli bolenia z rozpiórem. Po prostu myli, bo nie wiem, boleń jest bardziej spłaszczony, ta ryba jest, widzicie, no taka bardziej, jak tutaj na obrazku, jest bardziej wygrzbiecona jak boleń. W każdym bądź razie ludzie to mylą. To tak na marginesie. I poszedłem sobie z blaszką, z mepsikami, poszedłem sobie na bolenie. Kiedyś na wahadłówki i na obrotówki łapało się bolenie, teraz łowi się na woblery i jakieś inne cuda, a my mówiliśmy, że idziemy z łyżką na bolenia i mieliśmy wahadłówkę, tak cefale, to były cefale, się łowiło na łyżki i łowiło się na obrotówki. Ja wybrałem się z obrotówkami i typowo rzucałem, tak, główki obrabiałem typowo, tak, boleniowo i wiecie co, i złapałem chyba z 5 czy 6 takich rozpiórów. Ludzie ci miejscowi tak powiem, o, ale bolki, a mówię, to nie są bolki, to są po prostu rozpióry. Na tej główce, gdzie łowiłem, bo powyżej na tych główkach już nie łowiłem, znaczy łowiłem, ale nie złowiłem tych rozpiórów. One trzymały się tylko na jednej główce, w klatce, na jednej główce i tylko brały i wyłącznie na obrotówkę. Na rosówki, robaki czerwone nie brały, ale takie duże, może no nie aż takie, no ale mi się wydaje, że parę rekordowych było. Oczywiście tych rekordów kiedyś to tam się nie zgłaszało. Poprzedni rekord, nie wiem, tam chyba 50,5 cm, także zobaczcie, rekordzik na centymetry się liczy. W każdym bądź razie łowiłem takie na obrotówkę, co mnie też dziwiło, chociaż i leszcza można złowić, można na obrotówkę i wzdręgę, ale te uderzały no nie w tonie, tylko zaraz za główką, tak jak boleń stoi przy główce, tak samo one stały przy tej główce i to, co spływało, to one sobie na tym żerowały. Powiem wam, że to była dosyć późna jesień no i pewnego dnia, ja tam chyba z tydzień czasu chodziłem i dzień w dzień, znaczy nie chodziłem dzień w dzień, ale ze 3 razy byłem i takie właśnie rozpióry brały. Później sobie połączyłem kropki i teraz tak, słuchajcie, co się podziało. I pewnego dnia one znikły. Pewnego dnia te rozpióry znikły no i złapałem tam jakieś bolki, okonki sobie łowiłem. I co się okazało? Okazało się, że te ryby, te rozpióry zaczęły grupować się przed zimowaniem. Zaczęły grupować się właśnie w tej klatce między główkami. Ta klatka miała gdzieś jakieś 5-6 metrów głębokości. Tam przeważnie ryby rzeczne sobie robiły zimowisko, ale te rozpióry postanowiły w nocy wyjść, bo tego w dzień nie można było zaobserwować. Wyszły z tej klatki i udały się za główkę niżej i weszły dopływem do jeziora. Weszły dopływem do jeziora, bo jezioro jest połączone rzeczką, dosyć szeroką, dosyć głęboką rzeczką. Jest połączone z wartą i z tej warty one weszły do jeziora. Ja byłem wtedy w technikum rybackim i mieliśmy zajęcia. No i za jakiś czas to było, nie? To już nie było dzień po dniu, tylko za jakiś czas. Mieliśmy odłowy niewodem i wyobraźcie sobie łyk czystej, bo od tego gadania, i wyobraźcie sobie
zaciągamy sieciami, a tam pełna matnia rozpiórów. Te same rozpióry, które łowiłem, nie każdy był medalowy oczywiście, ale koło kilograma każdy miał i nawet powyżej. I takich rozpiórów mniejszych, większych zaciągnęliśmy całą matnię, ileś tam ton, ja już nie pamiętam, czy to 6-7 ton tego rozpióra. W każdym bądź razie jako szkoła rybacka rozparcelowaliśmy, część gdzieś tam sprzedaliśmy do fabryki paprykarzu, część poszło na sklepy, część poszło do rynek, ale i też część tego rozpióra została niestety dla nas, dla uczniów szkoły. To jest taka historia o rozpiórach. Koledzy będą mnie oglądali ze szkoły, to mogą potwierdzić albo dopisać czegoś, co zapomniałem. Także pojechaliśmy na zajęcia praktyczne, któreś tam z kolei. Chodzimy do takiego magazynu, a to była zima, już był mróz. Patrzymy, a tam cała podłoga wyłożona właśnie tymi rozpiórami, których nałowiliśmy. I teraz nie wiedzieliśmy, nudziliśmy się trochę, a widzicie, że mają te wielki ślip. Rozpiór ma taki wielki ślip, tak jak tu widzicie na załączonym obrazku. Wydłubaliśmy sobie te oczy, wzięliśmy do woreczka, przyjechaliśmy do internatu i wrzucaliśmy te oczy do wazy z zupą. Tak, takie rzeczy się kiedyś wyprawiało w szkole, nie tylko takie, ale to o rozpiórach akurat. I ludzie sobie na przykład nalewając tej zupy, słyszymy gdzieś na stołówce: w tej zupie są oczy! Ktoś tam się wydarł, że w zupie są oczy i nagle na stołówce zrobiło się cicho i wszyscy ci, co jedli zupę, sprawdzali, czy mają te oko, ten ślip rozpióra w zupie. Zemsta tego rozpióra była jeszcze inna, gdyż ponieważ nasze ciocie, czyli kochane kucharki, serwowały nam rozpióra w każdej możliwej odsłonie, jaką tylko można było sobie wyobrazić. Dostaliśmy rozpióra w całości, smażonego w całości, takie wiecie, ryba oścista, tam nie ma kompletnie nic do jedzenia. Dostaliśmy smażonego, tak. Na talerzu to wyglądało tak, taka wielka ryba, ale nikt tego nie zjadł, po prostu nikt tego nie zjadł, bo nikt nie, z tych ości po prostu tyle, że ona jest jeszcze, leszcz to jest karpik, tak mało ma ości leszcz w stosunku do rozpióra czy krąpia. W każdym razie ryba żeleta, zero mięsa, usmażona, tak. Jak tego nikt nie zjadł, no to ciotki zrobiły kotlety. Zrobiły kotlety z ryb, zmieliły to wszystko, tylko że zmieliły to na tym, jak się to nazywa, na tych oczkach takich, tych za grubych i po prostu było tak, że chrzęściły te kości, nam chrzęściły w zębach, ale już było lepsze. Mimo tego, że tych kości tam było pełno, takich połamanych, wiecie, no zdarzały się nawet takie duże, to trzeba było bardzo ostrożnie zjadać, a człowiek w internacie wygłodzony, to coś musiał zjeść, nie? W każdym bądź razie tego, jak później ciotki się wzięły i zrobiły nam wędzone rozpióry, tak? Wędzone rozpióry. No przecież chuda ryba, oścista, jak dostała jeszcze dymu, dostała trochę ciepła, to już całkiem był wiór nie do zjedzenia. Także pamiętajcie, że ryba, rozpiór nie nadaje się do jedzenia. Smak ryby nawet niewyczuwalny. Także myślę, że troszeczkę Wam pogaworzyłem, pogadałem, opowiedziałem troszeczkę o tej rybie. Tutaj na obrazku możecie sobie popatrzeć, poczytać. Specjalnie takie duże wybrałem, żeby można było sobie przeczytać. Także pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na nowe filmiki. Dajcie w komentarzach znać, o czym byście chcieli jeszcze robić filmiki. Ja Wam tutaj takie robię poglądowe, żebyście coś
więcej wiedzieli na temat ryb. A tymczasem porem lasem, pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie, jak mawiał mój profesor. Do zobaczenia w następnych filmikach. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zdrówka.